Problem jest taki, że te zbrodnie były dosyć dokładnie dokumentowane przez Niemców, dlatego że po wykończeniu takiej polskiej wsi czasami wkraczała tam niemiecka policja, Kripo, Kriminalpolizei. Oni robili dokumentację fotograficzną i spisywali. Parośli, to jest ta pierwsza zbrodnia, to był oddział, którym dowodził niejaki Dowbeszka Koropka. On zresztą potem został zabity przez akowców w walkach, w potyczce, tak? Dowbeszka Koropka ze swoimi ludźmi wymordowali wieś. Znamy nazwiska tych osób, które tam zginęły. Najmłodszy Polak, który został zabity, miał 8 miesięcy czy 9 miesięcy. Został przybity bagnetem do ściany i w usta włożono mu ogórek kiszony. Dzień dobry, nazywam się Jacek Osman i witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Męskich Rozmów. Dzisiaj moimi gośćmi są dr Tomasz Osowski, historyk, i Konrad Łęcki, reżyser, a chcemy porozmawiać o rzezi wołyńskiej, ponieważ chcemy opublikować ten materiał w rocznicę rzezi wołyńskiej 11 lipca. I chciałbym zacząć od tego, co właściwie się wydarzyło. Rocznicę czego obchodzimy? Trochę o faktach, jakbyśmy mogli opowiedzieć. Ten sam 11 lipca to data Krwawej Niedzieli. Krwawej Niedzieli, czyli takiego apogeum całej zbrodni. Ta zbrodnia była rozłożona w czasie. Ona zaczęła się w lutym 1943 roku pierwszą polską osadą, która została zaatakowana przez oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii, była Parośla. I tam doszło do takiej pierwszej zbrodni. Ona zresztą, no, można powiedzieć, zapoczątkowała kolejną serię i mieliśmy taki efekt kuli śnieżnej. Czyli najpierw był to jeden napad, później było ich kilkanaście. 11 lipca 1943 roku, w niedzielę właśnie, oddziały UPA zaatakowały około 100 polskich osad. Głównie kościoły parafialne, dlatego że Polacy, rzymscy katolicy wtedy udali się na mszę i można było dużo osób w jednym miejscu zabić, tak? Dlaczego to wydarzenie świętujemy czy upamiętniamy, bo to chyba właściwsze słowo. Dlatego, że no, trzeba było znaleźć jakiś taki najbardziej symboliczny dzień, tak? Pamiętając o tych osobach, które poniosły męczeńską śmierć, dlatego, że były Polakami, tak? A osoby, które deklarowały narodowość polską, najczęściej były wyznania rzymskokatolickiego. Więc tutaj właśnie nieprzypadkowo ta niedziela. A oczywiście to wydarzenie nie kończy procesu trwania zbrodni, bo ta zbrodnia później, jeszcze po Wołyniu, przeniesie się na obszar Galicji Wschodniej, Huta Pieniacka. Także można powiedzieć, że to określenie zbrodni wołyńskiej to jest tak naprawdę zbrodnia, która miała miejsce na obszarze Wołynia, ale później także i na obszarze Galicji Wschodniej, tak? Ona się później rozniosła dalej. Wspomniałeś o tym, że był to efekt kuli śnieżnej, ale myślę, że warto od razu trochę rozszerzyć kontekst i powiedzieć, że nie było to jakieś wydarzenie samoistne, które po prostu wybuchły i się rozlały z powodu jakiegoś niezadowolenia, tylko były to jednak działania planowe, zaplanowane i podsycone dużą dawką propagandy i takiego planowego działania ze strony Ukraińskiej Narodowej Powstańczej Armii. Ukraińskiej Powstańczej Armii, tak. Tak jest. Z całą pewnością tak było i jakby podłoże całej zbrodni miało charakter polityczny. To jakby nie ulega najmniejszej wątpliwości. Organizacja nacjonalistów ukraińskich OUN, ona w latach 30. przeżyła rozłam. Ten rozłam zaczął się mniej więcej po śmierci
Ewgenia Konowalca, który był liderem partii. I wtedy w tej partii doszło do podziału na dwie takie duże frakcje, melnykowców i banderowców. Jednym z nich, jeden z liderów, Stefan Bandera, osoba, która jest bardzo mocno kojarzona z takim bardzo radykalnym nacjonalizmem, jest postrzegany jako ten, który politycznie był odpowiedzialny za właśnie czystkę etniczną, która będzie miała miejsce w okresie wojny. Co oczywiste, Bandery nie było wtedy na Wołyniu. Bandera był w zupełnie innym miejscu, znajdował się w niewoli niemieckiej, ale jednak ideologia miała jakieś swoje źródło i to źródło wyrosło właśnie z polityki. W zasadzie swoje korzenie ma jeszcze w okresie międzywojennym. Właśnie, bo sam problem narastał. I teraz pytanie, jak daleko chcielibyśmy się cofnąć? Czy aż do I Rzeczpospolitej i się zastanawiać, czy powstanie Chmielnickiego to już był konflikt polsko-ukraiński, czy jeszcze nie do końca. Ale na pewno końcówka XIX wieku i nasilanie się ruchów nacjonalistycznych i w ogóle ruchów narodowych wszędzie w Europie, bo to nie tylko Ukraina, ale to również Polska, to również cała Europa. Wtedy zaczęły chyba te konflikty być coraz bardziej widoczne. To jest odwieczne pytanie. Czyje są kresy? Dla Polaków ziemie wschodnie to kresy Rzeczypospolitej. Dla nacjonalistów ukraińskich to wolne ukraińskie państwo. W roku 1918, kiedy upadły Austro-Węgry, kiedy Rosja była pogrążona w rewolucji, w wojnie domowej, wtedy Polakom udało się wywalczyć niepodległość, Ukraińcom tej niepodległości się nie udało wywalczyć. Co ciekawe, ten moment sporny to są choćby walki o Lwów, gdzie polskie Orlęta walczą w obronie Lwowa, z którego Ukraińcy chcieli stworzyć stolicę zachodniej Ukrainy. Trochę chyba przy wsparciu Austrii. Trochę przy wsparciu Austrii. Myślę, że nawet bardzo przy wsparciu Austrii. Tak. Później Ukraina po 1921 roku jest już podzielona. Część tych ziem, z których Ukraińcy chcieli stworzyć swoje państwo, znajduje się pod rządami II Rzeczpospolitej. To są nasze wschodnie kresowe województwa. W przypadku reszty Ukrainy jest to część Ukraińskiej Republiki Sowieckiej. Można powiedzieć, że wiele osób mogło przeżyć bardzo poważny zawód, że nie udało się odbudować państwa ukraińskiego i to mogło być podsycane właśnie przez różnego rodzaju ruchy polityczne, które później będą owocowały radykalizowaniem się wielu osób. No właśnie, bo teraz tak, na pewno były dwie opcje. Jedna była taka, żeby z Polakami się dogadać, druga była bardzo skrajna, żeby Polaków wymordować. I jak wspominam, jak sięgnęlibyśmy do tego, co się w okresie międzywojennym wydarzyło w Polsce, zamach na ministra Pierackiego, przeprowadzony właśnie przez członka UPA, to... Jeszcze wtedy nie UPA, wtedy jeszcze OUN, tak? Wtedy to byli działacze OUN-u. Dokładnie tak. To pan minister Pieracki był właśnie zwolennikiem ugodowego załatwienia sprawy polsko-ukraińskiej. Był zwolennikiem autonomii dla tej ludności ukraińskiej. To trzeba pamiętać o tym, że ten obszar Kresów jest jednak niestabilny, a można nawet powiedzieć, że niektóre powiaty etnicznie to są powiaty zamieszkałe przede wszystkim przez osoby, które deklarują narodowość ukraińską. Takim najbardziej jaskrawym przykładem jest powiat sarneński, o ile dobrze pamiętam. Tam około 75% mieszkańców deklarowało przynależność jako Ukraińcy, albo wyznanie prawosławne, które też tutaj odgrywa bardzo ważną rolę, bo jednak ta ludność ukraińska, ruska, to ona będzie prawosławna. Pieracki chciał dogadać się. Mało tego, ze strony ukraińskiej też były osoby, które były skłonne, aby
zawrzeć jakieś porozumienie. Tak? To było nie na rękę nacjonalistom, którzy, można powiedzieć, dążyli do konfrontacji. Stąd Wszystkim nacjonalistom? Pieracki musiał być zlikwidowany. Czy wszystkim? Wystarczy, że tym, którzy dokonali zamachu, a za tymi osobami, które są radykalne, mogły pójść kolejne. Oczywiście ważna jest jeszcze sytuacja, w której to się dzieje. W II Rzeczypospolitej ci ludzie są traktowani jako terroryści. Ale w 1939 roku bardzo dużo się zmienia, a w 1941 roku, kiedy na te obszary polskich Kresów Wschodnich wkraczają Niemcy, zmienia się jeszcze więcej. I to może mieć wpływ później na to, jak dalej potoczą się wypadki, a nacjonaliści, którzy żyją w przeświadczeniu ogromnego poczucia krzywdy, mało tego, odwołując się też do takich osobistych uraz niektórych osób, które mieszkały tam na Kresach, bo wielu Ukraińców nie czuło się dobrze traktowanych w II Rzeczypospolitej, to można powiedzieć, że to wszystko będzie się składało właśnie na efekt roku 1943. Dobrze, jeśli mówimy, że coś się zmienia po roku 1939, to rozumiem, że chodzi o to, że wkraczają na te ziemie wojska rosyjskie. Sowieci. Co się wtedy zmienia? Zmienia się tyle, że w momencie, kiedy wkraczają tam Sowieci nigdy nie będą traktowani pozytywnie przez tych ukraińskich nacjonalistów. Można powiedzieć, że na nich będą dokonywane prześladowania, dlatego że Sowieci za wszelką cenę starali się zaprowadzić tam swój własny porządek. Ukraińcy go dzisiaj nazywają ruskim mirem. Można go nazywać bardzo różnie, ale na pewno nie było to wprowadzone w sposób cywilizowany. Albo może inaczej, no bo to kwestia definicji cywilizacji. Na tyle, na ile ta wschodnia cywilizacja pozwalała, na tyle oni sobie zaprowadzili tam swój własny porządek. Dla wielu współczesnych Ukraińców UPA, a wcześniej OUN, nie kojarzy się jako jakiś ruch antypolski, tylko właśnie jako ruch antysowiecki. Bo tak naprawdę stworzenie struktur zbrojnych to jest właśnie ten okres II wojny światowej. Tak? Wcześniej no to były to coś w rodzaju takich bojówek. Tak? Ci, którzy zrobili zamach na Pierackiego, to nie jest zorganizowana armia, to jest grupa zamachowców. A od okresu II wojny światowej, zwłaszcza 1941 roku, kiedy na te tereny wkraczają Niemcy, tam tworzą się struktury stricte wojskowe. W 1941 roku Ukraińcy tworzą batalion Roland i Nachtigal przy Wehrmachcie. Tak? To są ochotnicy ukraińscy. Oni mają ogromne nadzieje, że u boku Niemców, którzy atakują na znienawidzonych Sowietów, będą w stanie stworzyć niepodległe ukraińskie państwo. No i co w takiej sytuacji? No, sytuacja niezwykle trudna. Sytuacja jest niezwykle trudna, ale dla osób o radykalnych poglądach jest klarowna. Do pewnego momentu, bo w 1943 roku Niemcy próbują się wymiksować z tego układu i wtedy powstaje UPA. I wtedy zaczyna się to radykalizować jeszcze w innym kierunku, ale co ciekawe, też trzeba pamiętać o tym, że część Ukraińców nadal trwa przy Niemcach. Oni oczywiście się do tego dzisiaj nie przyznają, ale to przecież na Ukrainie tak, powstanie SS Galicjen, tak. która no, jest formacją podległą dowództwu niemieckiemu. Tak? Więc dla Polaków jest to jakby jednoznaczne. Dla Ukraińców ten obraz nie jest jednoznaczny. Tak? To są różne spojrzenia. Mamy zupełnie inną optykę spojrzenia na te rzeczy i to jest największy problem w relacjach polsko-ukraińskich. My patrzymy zupełnie inaczej na właśnie te sprawy. Dla nich są to bojownicy, którzy walczą z Sowietami o wolną Ukrainę. Dla nas są to ludzie, którzy mordowali polskie wsie w 1943 roku. No bo nawet gdybyśmy spojrzeli na to w ten sposób, że tak było, że oni walczyli o wolną Ukrainę i nawet gdybyśmy patrzyli na to w taki sposób, że mogli się czuć źle w tej II Rzeczpospolitej i mieć jakieś pretensje do Polaków, to sposób prowadzenia tej walki, mord, rzeź na kobietach, na dzieciach, sposób, w jaki to było przeprowadzane, no nie da się tego usprawiedliwić żadnym politycznym interesem.
bardzo trudno jest to ocenić. Tak jak mówię, z polskiego punktu widzenia jest to jednoznaczne. Zostały wymordowane w zasadzie niewinne osoby, obywatele polscy, kobiety, dzieci, sąsiedzi tych osób, które dokonywały zbrodni. Bo też trzeba o tym pamiętać, że w tej zbrodni giną również ludzie, którzy są w mieszanych małżeństwach polsko-ukraińskich, tak? Albo polsko-katolicko-prawosławnych, tak? Bo to są ludzie, którzy mieszkają w sąsiednich wioskach. To jest ogromny problem. Dochodziło często do takich strasznych sytuacji, kiedy mężowi kazano zabijać na przykład polską żonę, tak? Dokładnie, więc to jest strasznie okrutna i strasznie ponura historia, tak? Strasznie okrutna i strasznie ponura historia. No właśnie, i teraz możemy mówić o genezach, możemy mówić o tym, jak pewne nastroje narastały, ale tej brutalności, tego poziomu zezwierzęcenia, bo nie da się tego nazwać inaczej, chyba nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć. Wiele osób nie wierzy w to, że mogło do czegoś takiego dojść. Czasami jest tak, że coś, co jest straszne, jest wypierane przez kolejne pokolenia. To jest zjawisko, które też jakby jest znane w historii. My zapominamy o brutalności. Osoby, które doświadczyły II wojny światowej, które przeżyły obóz koncentracyjny, które widziały dokonywane zbrodnie, potworne zbrodnie, nie tylko przez Ukraińców, przez Niemców, przez Sowietów, przez różne armie, które się tutaj przetakzały, one będą odbierały to inaczej. Inaczej będzie to odbierało młode pokolenie, które zna to tylko z opowieści. Bo to jest tak, że mamy różne rodzaje pamięci. Jest coś takiego jak pamięć świadka i jest coś takiego jak pamięć historyczna. Pamięć historyczna to jest ta pamięć, którą my przekazujemy kolejnym pokoleniom, ucząc historii, nakręcając filmy, opowiadając. Nawet tutaj, tak jak żeśmy się dzisiaj spotkali, to jest tworzenie pamięci historycznej. Ukraińcy robią dokładnie to samo, tylko po swojemu. Ich pamięć historyczna jest kształtowana przez nich, tak? I no, trudno jakby winić ich za to, że próbują to przedstawić inaczej, ale bardzo ważna rzecz. O każdej pamięci, na tą pamięć jedną składową rzeczą są na przykład badania historyków, badania archeologów. Dojście do prawdy. Dojście do prawdy, bo tylko prawda jest ciekawa. Tylko prawda jest ciekawa i jakby ja z bardzo dużą taką nadzieją patrzę na to, że w końcu udało się przeprowadzić te pierwsze ekshumacje. Bo jakby to są już jakieś wyniki badań. Od czegoś trzeba zacząć. Żeby pokazać, co tam się tak naprawdę stało. Żeby były jakby dowody na to. Bo ekshumowane ciała dzieci, które będą miały stłuczone czaszki, to robi wrażenie. To nie jest tak, że te dzieci umarły, bo były na coś chore. Nie, ktoś po prostu przyszedł, wymordował te osoby, wrzucił je do dołu i potem można się już zastanawiać, dlaczego to zrobił. Tak? Nie da się usprawiedliwić zabójstwa dziecka. Rozumiem, że jedni mogą rozstrzeliwać drugich. Dorośli mężczyźni prowadzą wojnę. Ale zabicie dziecka to jest... No właśnie chyba problem polega nie na tym, że tam się ludzie rozstrzeliwali, tylko przebijali widłami, przybijali się do drzwi stodoły, odcinali głowy, wieszali na płotach i tak dalej, i tak dalej. Możemy... Jest to okropieństwo. Wyżynali dzieci z brzucha ciężarnych matek i tak dalej. Bardzo, że tak powiem, radykalne rzeczy tam się działy. Ważne jest, żeby udokumentować to, ale jakby chyba najistotniejszą rzeczą, ja mówię to jako historyk i jako Polak, jest to, że nasze państwo będzie mogło te osoby w końcu normalnie pochować. Bo to jest bardzo ważne, żeby jeżeli ktoś ginie, umiera, móc go pogrzebać i móc przeżyć żałobę. Tak? I to jest bardzo ważne. To są groby, które są gdzieś w polu,
ci ludzie zostali pochowani w pośpiechu, bo trzeba było stamtąd szybko uciekać, bo przyjdą i po nas, tak? Te groby są zapomniane, zarośnięte. Tu jest jeszcze chyba jeden aspekt bardzo istotny. Polscy obywatele, którzy zostali tam wymordowani, nie powiem zabici, tylko wymordowani, bardzo często bestialsko, byli ofiarami. A dziś bardzo często druga strona próbuje przedstawić nam jakąś narrację, że to niekoniecznie, że to był odwet, że Polacy mają swoje też za pazurami. I nie jesteśmy w stanie przyjąć takiej optyki, że będąc ofiarą mogliśmy być winni. Trudno jakby zrozumieć taki No to jest argument, niedopuszczalne, bo tak? ja jestem w stanie zrozumieć, że polscy politycy byli winni. Taki argument byłby w stanie do mnie przemówić. Ale nie sąsiad. Ale nie 5-letnia dziewczynka, która zostaje zamordowana. No nie. Ta 5-letnia dziewczynka I dlatego ciężko mówić o tym, żebyśmy... nie ma odpowiedzialności. Ciężko mówić o tym, żebyśmy zaczęli jakoś rozsądnie o tej zbrodni rozmawiać, jeżeli druga strona nie jest otwarta na ustalenie faktów, nie jest otwarta na to, żeby przyznać się do winy, nie próbować tego usprawiedliwiać. I to jest chyba taki główny problem w tych relacjach. To jest polityka. Myślę, że gdyby polityka nie odgrywała roli polityka, to w tym prawda. rozwiązaniu, to jest prawda, ale i po jednej, i po drugiej stronie myślę, że wiele osób boi się poprawności politycznej, bo teraz jakakolwiek krytyka ukraińskiej powstańczej armii jest traktowana jako wspieranie Putina. To prawda. Właśnie, i to jest teraz coś, co chciałem poruszyć dla odmiany z Tobą, Konrad. Pomimo upływu tylu lat, wciąż nie możemy o tym otwarcie mówić i nie tylko ta blokada następuje ze strony sprawców, ale również mamy do czynienia z pewną cenzurą wewnętrzną. Czy Ty się z tym zgodzisz? No, pewne elementy takiej cenzury są. Rozumiem, że nawiązujemy do mojego filmu. Do Twojego filmu Una, który miał rzetelnie i nie w sposób jakiś skrajny przedstawić rzeź wołyńską, jak ona wyglądała, w dosyć szerokim kontekście też. Co do niej doprowadziło? Tak. No też akcja filmu się miała rozgrywać właśnie w latach 1934-1947. Udało się zrealizować ponad połowę zdjęć. No i Od zamachu na Pierackiego do akcji Wisła, tak? tak mniej więcej tak. To znaczy, chciałem po prostu ten problem pokazać szerzej. Tam są po drodze różne inne wydarzenia, które mamy. No, mamy oczywiście kampanię wrześniową 1939 roku. Mamy później rozbrajanie oddziałów Armii Krajowej przez wkraczających Sowietów. Mamy tą Polskę Ludową, która nastała po roku 1945 czy nawet 1944. I to wszystko gdzieś tam się zazębia w tej opowieści. A więc duży wycinek historii, trudnej, też trudnej do opowiedzenia, no ale takiej, bo oczywiście momentami bardzo bolesnej. No i cóż, zdjęcia są w tej chwili wstrzymane już któryś rok. Film sobie leży na półce i czeka na lepsze czasy, żeby go można było dokończyć. Udało się nagrać sekwencję rzezi wołyńskiej, wspomnianej wcześniej przeze mnie kampanii wrześniowej, kilka takich mocnych scen batalistycznych. No i też takie obyczajowe sceny, które pokazują pewne relacje między Polakami i Ukraińcami, zresztą nie tylko między Polakami i Ukraińcami, ale też innymi narodowościami, które zamieszkiwały te tereny. To jest dosyć takie dla mnie jako twórcy dziwne zjawisko, że nie możemy we własnym kraju opowiadać tej historii swoim własnym współobywatelom. No, A jesteśmy to winni tym ofiarom. Bo jest dzisiaj taka sytuacja, bo ktoś mówi, no dzisiaj taka jest sytuacja polityczna, no jutro będzie inna, pojutrze jeszcze inna i zawsze to jest gdzieś złożone na takim ołtarzu właśnie doraźnych interesów politycznych i to jest niedobre. No i na pewno
to, co było robione do tej pory przez ostatnich kilka miesięcy, no gdzieś tam będzie miało korektę. Teraz tak mi się wydaje, bo poszło to w takim kierunku nie do końca przez wiele osób uznanym za właściwy. No i to zaczyna troszkę trzeszczeć. Bo oczywiście wojna, która jest za naszą wschodnią granicą, ma bardzo ważne znaczenie i duży wpływ na to, jak jest postrzegana też ta polityka historyczna. No ale tu padło takie zdanie, że prawda jest ciekawa, tylko prawda jest ciekawa. No niewątpliwie tak. No i dlatego w imię tej prawdy należy byłoby to jednak opowiadać też zgodnie z tymi faktami, a nie coś tuszować, próbować przedstawiać to w jakiś taki bardziej relatywny sposób. Taka jest czasami próba zamazania. No cóż, no mój film gdzieś tam sobie czeka. No. Mam taką gorzką satysfakcję, że Łuna jest pułkownikiem, jedynym chyba po 1989 roku. Ja kiedyś się uczyłem w szkole o pułkownikach, no to się to kojarzyło z takimi filmami typu cenzurą charakterystyczną dla poprzedniego systemu. Takim słynnym pułkownikiem przez długi czasu było przesłuchanie Bugajskiego i chyba kilka lat leżało. Później wreszcie ktoś po to sięgnął. Być może i tu w tym przypadku będzie tak, chociaż oczywiście pretekst do tego, żeby film wstrzymać, jest zupełnie inny. I podnosi się kwestie finansowe, tak, że ten film tam w jakiś sposób przekroczył budżet, chociaż od początku było wiadomo, że budżet, który dostaliśmy na ten film, był za mały. I było zapewnienie ze strony ówczesnych decydentów TVP, że ten budżet zostanie zwiększony. I tak często się robi w przypadku filmów fabularnych. No, na początku są zakładane takie realia finansowe, potem one są modyfikowane. W przypadku tej produkcji tak się nie stało. Od razu jak tylko pojawiły się te problemy finansowe, to film ucięto, nie dano mu szansy. I ta narracja przez jakiś czas była obecna, aczkolwiek mnie osobiście najbardziej dziwiło to, bo materiał, który jest zrealizowany, podlega tak zwanej kolaudacji, czyli oglądamy to, co zostało nagrane. I pierwsza kolaudacja się bardzo podobała, a 2 tygodnie później odbyła się druga kolaudacja, która się już nie podobała. No, może ktoś zadzwonił w międzyczasie. Trudno mi zdiagnozować, co się wydarzyło pomiędzy tymi 2 kolaudacjami, natomiast na pewno podejście do filmu się zmieniło od tego czasu. No i sobie gdzieś film czeka na ten swój lepszy czas. No może się doczeka. No, mamy deklarację nowego prezydenta elekta, że kwestia podejścia do tematu zbrodni wołyńskiej będzie dla niego jedną z priorytetowych kwestii. Zobaczymy. Na pewno jako twórca tego filmu będę się zwracał do prezydenta z zapytaniem, co dalej z moim filmem, czy coś pomoże. Super. Myślę sobie, że tak jak w relacjach między dwojgiem ludzi, jeśli się nie wyczyści pewnych tematów, nie wyjaśni, nie stanie w prawdzie, to ciężko odbudować relacje, tak, jeżeli coś się wydarzy. Tu jest podobnie i chyba warto, żebyśmy to zrobili bardzo uczciwie, bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej o wielkim bestialstwie, tak możemy również powiedzieć o ludziach, którzy byli, chyba najlepszym słowem byłoby sprawiedliwi, tak? I tych ludzi było sporo. I tych ludzi było naprawdę sporo. Byli to Ukraińcy, którzy ratowali Polaków ze zbrodni wołyńskiej. Z narażeniem. Z narażeniem własnego życia, własnych rodzin, dlatego że byli traktowani jako zdrajcy nacji, zdrajcy narodu. I ich czekała dokładnie taka sama kara, taki sam los jak Polaków, którzy ponieśli męczeńską śmierć na Kresach. I jesteśmy w stanie ustalić takich ludzi? Dać im coś? Jesteśmy w stanie, my ustaliliśmy tych ludzi. Jest publikacja Instytutu Pamięci Narodowej z nazwiskami i z poszczególnymi przypadkami osób, które ratowały Polaków. To są setki Ukraińców, którzy ostrzegali sąsiadów, którzy ukrywali, którzy byli w stanie przygarnąć sieroty, które uciekły na przykład z pacyfikowanych wsi. Mamy świadectwa tego. To jest bardzo ważna rzecz, dlatego że ona daje nadzieję na pojednanie między narodami. Ja wiem, że trudno mówić w tym momencie o pojednaniu, kiedy neguje się zbrodnie. No właśnie. To jest bardzo trudne, ale
ale ratowanie Polaków ze zbrodni wołyńskiej też nie było łatwe, a jednak byli ludzie, którzy coś takiego zrobili. To jest coś podobnego jak Polacy, którzy ratowali Żydów. To są osoby, które są szanowane. Za ratowanie Żyda była kara śmierci. No tutaj Czyli podobnie. a tutaj ta kara byłaby wykonana, ale przez UPA. Dokładnie tak, więc to musiały być naprawdę bardzo szlachetne osoby. I państwo polskie powinno je w jakiś sposób uhonorować. I myślę, że dobrym krokiem byłoby poza ekshumacjami uhonorowanie tych Ukraińców, którzy byli sprawiedliwi. Jestem ciekaw, jaka byłaby reakcja strony ukraińskiej na takie zachowanie, żeby pokazać, że w tym całym szaleństwie, bo ja nadal nie jestem w stanie jakby racjonalnie pojąć tego, co tam się stało, że tam byli w stanie znaleźć się ludzie na tyle odważni, na tyle prawi, że byli w stanie narazić własne życie, żeby ratować innych. Ja widzę tylko jeden problem. Problem wynika ze skali. Ponieważ tak naprawdę większość tej diaspory ukraińskiej była zaangażowana w to ludobójstwo. Nie jesteśmy w stanie jakby bardzo dokładnie tego przedstawić. Bardzo dokładnie nie, ale Bardzo powiedziałeś dokładnie setki nie. sprawiedliwych, setki, a No. tysiące mordujących. Więc najpierw trzeba by oddać jakby ten efekt skali, oddać tą prawdę, jak to wyglądało, Ja myślę, a później honorować tych... Kluczowe jest w ogóle poznanie skali osób, które tam zostały zamordowane. Ile to jest osób? Są różne szacunki. Są różne szacunki. Strona ukraińska zarzuca stronie polskiej bardzo często, że my tak naprawdę nie wiemy i żonglujemy liczbami. No, zweryfikujmy przez ekshumację. Ja myślę, że to można by było zweryfikować przez ekshumację. I te ekshumacje powinny być prowadzone. Jakie to są szacunki? Od 80 000, jeżeli mówimy o samym Wołyniu, a jeżeli doliczylibyśmy do tego Galicję Wschodnią, tak jak mówiłem, że to jest jakby ten jeden proces, bo dokonują te same struktury na takich samych celach na ludności polskiej, robi to UPA, to może być nawet do 150 000. W niektórych opracowaniach pojawia się taka liczba. Czy 80 a 150 000, nawet jeżeli to byłoby to 80 000 na samym Wołyniu, to jest niewyobrażalna zbrodnia. Ja tylko chciałbym to porównać z inną zbrodnią katyńską. Tak. Konrad, robiłeś o tym też film, tak? Katyń to jest 20 000 polskich oficerów. Wołyń to jest 150 000 polskich obywateli. Ja mówię, zestawienie, które pokazuje, jaka to jest skala, jeżeli chodzi o ilość osób. I jedno jest potworną zbrodnią, która bardzo mocno wpłynęła. To były elity II Rzeczpospolitej. Tych elit potem zabraknie po II wojnie. Tutaj mamy zwykłych, prostych ludzi, bo większość z nich to są ludzie, którzy mieszkają na wsiach. Ale poza samą liczbą mnie przeraża to, że Katyń był dokonany przez pewien aparat państwowy, natomiast jeśli chodzi o Wołyń, to był trochę ruch oddolny. I to jest chyba najbardziej przerażające dla mnie. Katyń został przeprowadzony przez system totalitarny, tak, który jest potępiony. On jest powszechnie potępiony. Komunizm w Polsce jest powszechnie potępiony. Zbrodnie stalinowskie. Niektórzy celebryci mają na to swoje zdanie. To jest, że tak powiem, ich stan świadomości. Ja nie czuję się kompetentny, żeby oceniać ich stan świadomości, bo ja jestem historykiem, Tak. Nie lekarzem. Nie psychiatrą. Więc nie potrafię tutaj jakby odnieść się do tego. Generalnie większość ludzkości uważa, że Stalin był zbrodniarzem. Nawet niejaki Nikita Chruszczow potępił zbrodnie stalinowskie. Tak? Mało tego, Sowieci przekazali nam dokumenty, jak już później po rozpadzie Związku Radzieckiego dotarły do nas listy osób. Mamy dokumenty. Tak? Mamy możliwość oddania czci tym osobom, bo mamy cmentarz w Katyniu, tak? W Miednoje, tak? Mamy miejsca pamięci. A obywatele, którzy zostali zamordowani na Wołyniu, leżą w jakichś jamach, gdzieś w jakichś dziwnych miejscach i my tak naprawdę
no, nie mają cmentarza nawet, tak? Nie mają grobów, tak? Bo to są jakieś masowe groby, gdzie pospiesznie ich zakopano, bo to trudno powiedzieć, czy ich pochowano. Minęło wiele lat, będziemy mieli teraz 82. rocznicę, o ile dobrze liczę, tak? Tak. 82 lata od tej słynnej krwawej niedzieli, tak? Bardzo ponurego wydarzenia. Czy to jest w świadomości Polaków? No teraz będzie to dzień, który będzie miał rangę już święta państwowego. Tak. W świadomości Polaków na pewno bardziej niż w świadomości Ukraińców. Jak to wygląda w świadomości Ukraińców? Wiem, że próbowałeś kiedyś realizować materiał dla ukraińskiej telewizji na ten temat. Możesz coś powiedzieć? Tak, i to też jest tak, że ja znam różne osoby, które są Ukraińcami. Tak? To jest bardzo trudne rozmawiać o historii z osobami, które mają jakby zupełnie odrębną wizję. Bardzo ważna rzecz jest taka, że jeżeli rozmawia się o historii, tutaj trudno jest powściągiwać emocje, ale jednak rozmawia się o faktach. Po stronie ukraińskiej tych emocji też jest bardzo dużo, bo jakby jest to odbierane, to co robimy upamiętniając Wołyń, jako uderzanie w osoby, które są dla nich bohaterami narodowymi. Wielokrotnie byłem na Ukrainie. Powiem tak, pierwszy raz jak miałem okazję być na ukraińskiej poczcie, kupiłem sobie znaczki pocztowe. Jako ciekawostkę, żeby pokazać uczniom, jak wygląda ta wizja tych osób, które dokonały zbrodni. Nie tylko Banderą? ze Stefanem Banderą. Tam jakby osobą, która za zbrodnię jest odpowiedzialna, bo była dowódcą UPA, był Roman Szuchewicz. Dokładnie tak. I tutaj już nie da się powiedzieć, ale jego nie było na Ukrainie. On był wtedy i on dowodził tymi oddziałami. Tak, więc można, dla Ukraińców jest bohaterem, który walczył z okupacją sowiecką, tak? No walczył z okupacją sowiecką i to nie ulega wątpliwości, tak? Ale oprócz tego, że jako bohater narodowy Ukrainy walczył z okupacją sowiecką, ma krew polskich dzieci na rękach, tak? To nie jest czarno-biała historia. Ona nie jest czarno-biała i dlatego jest trudna. Z naszej perspektywy jest czerwona. Z naszej perspektywy jest czerwona. Czy widzisz jakąś szansę na wyjaśnienie całej tej zbrodni? To jest najtrudniejsze pytanie. Tego pytania się obawiałem. Myślę, że z wieloma osobami, które są Ukraińcami, zwłaszcza z tymi, które są młodymi osobami, warto rozmawiać, ale nie atakować ich, tylko po prostu starać się uświadamiać im, co tam tak naprawdę się stało. Tak? U siebie się tego raczej nie dowiedzą, bo rozumiem, Jacku, że nie uczy się tego w szkole. Z tego co wiem, nie, ale czasami jest tak, że w momencie, kiedy sami jesteśmy ofiarą, jesteśmy w stanie zrozumieć, co czuje inna ofiara. Jakby zmienia się nasza empatia w tamtym czasie. Nie wiem, czy pamiętasz, ale teraz Ukraina jest w stanie wojny z Rosją. Mieliśmy takie dwie miejscowości, Irpień i Bucza. Tak. I tam doszło do bestialstwa, doszło do zbrodni wojennej. Zbrodnie wojenne zdarzają się. Tam weszło jakieś żołdactwo i wymordowało ludzi w dwóch miejscowościach. Tak? Potem ci ludzie byli ekshumowani. To jest zbrodnia. Jakby definicja zbrodni jest bardzo jednoznaczna. Ona jest w słowniku. Oczywiście ktoś powie, jest definicja prawna zbrodni, tak? Że zbrodnia ludobójstwa, że to nie podlega pod zbrodnię ludobójstwa, bo jakiś prawnik od prawa międzynarodowego się wypowie, że to nie jest zbrodnia ludobójstwa. Tak? Jacku, to pomijamy. Masz dwie córki. Ja też mam córkę, taką małą 5-letnią. Nie wyobrażam sobie, jak można nazwać zabicie dziecka.
to jest zbrodnia. I tyle. Nie da się tego w żaden sposób wygładzić. Dokładnie tak. Ktoś, kto odpowiada za zabijanie dzieci, za zabijanie kobiet w ciąży, jest mordercą. I tyle. Tak? On może być bohaterem, może być Supermanem, może, nie wiem, walczył z Sowietami. Okej. Tak? Wszystko, czego dokonał, ja tego nie neguję. Zostało przekreślone przez tego nie neguję, czyny zbrodnicze. Ale on dokonał zbrodni, więc krótko mówiąc, no też jakby strona ukraińska nie może żądać od nas tego, żebyśmy uznali, a nic się nie stało. Nic się nie stało, bo wtedy... A skoro o tym mówimy, też jest często taka narracja, to jesteśmy antyukraińsko nastawieni. Konrad, czy byłeś antyukraińsko nastawiony i to był... Dlatego ten film zdecydowałeś się nakręcić? To była prawdziwa geneza? Nie. Masz uprzedzenia do Ukraińców? Znaczy ja ten film zaczynałem kręcić jeszcze w czasie, kiedy wojny nie było, to sobie trzeba powiedzieć jasno. Były napięcia na linii Kijów-Moskwa, natomiast jeszcze o wojnie nie było, znaczy wielu nie wierzyło w ogóle, że do tego dojdzie. Bardziej mi chodziło o to, że pamiętajmy o tym, że powstał już jeden film o tej tematyce, czyli Wołyń. I tam został pokazany pewien szeroki, owszem, wycinek. I ja chciałem po prostu jakby pójść szerzej i pokazać, jakie były reperkusje później, ale też co się działo wcześniej, dużo wcześniej, bo brakowało mi pewnych elementów. Więc bardziej mi chodziło tutaj o pokazanie takiej bardziej sytuacji z punktu też widzenia historycznego, niż kierowały mną jakieś takie czy inne emocje. No to tak podobnie zresztą jak przy filmie Wyklęty, no to nie o to chodzi zupełnie. Więc odpowiadając precyzyjnie, nie, no wydaje mi się, że nie. No, bardziej interesuje mnie zjawisko samo jako takie. Ale trzeba przyznać, że w momencie wchodzenia w temat i zagłębiania się w dokumenty, czy też w relacje różne, no to ogarnia człowieka coś w rodzaju przerażenia i zadaje sobie pytanie, jak ci ludzie mogli tego dokonać. To znaczy w takim znaczeniu, że naprawdę to było robione w wyjątkowo okrutny sposób. Dotknęło to w bardzo dużej mierze kobiety i dzieci, czyli osoby bezbronne w tym układzie. I jeszcze w taki naprawdę sadystyczny często sposób. Moim zdaniem, pewnie nie tylko moim, no ale no tego, jakbyśmy tu wielkich słów nie używali, czy jakich wielkich słów nie używają ci, którzy próbują to relatywizować albo bronić wręcz, no to się to w żaden sposób nie broni. No bo to jest... Podobnie myślę. Policzył ktoś, ile tam było metod, tak? Nie wiem, czy takie wyliczenia rzeczywiście odzwierciedlają prawdę, no ale to, co się te szczątki, które są znajdywane, czy też relacje osób, które przeżyły, no, powodują, że włos się na głowie jeży. Zresztą trochę to też było już pokazane w Wołyniu, no bo oddajmy też filmowi Wołyń to, że tam bardzo dużo rzeczy pokazane, no, palenie tych snopków, których taką, czy właśnie to, co wspomniałeś, to wyciąganie kobietom z brzucha, no to się ciężko nawet o tym mówi, dlatego ja nie chcę epatować Państwa takimi rzeczami, natomiast no tak, no i to skala zezwierzęcenia tam była olbrzymia, no. Problem jest taki, że te zbrodnie były dosyć dokładnie dokumentowane przez Niemców, dlatego że po wykończeniu takiej polskiej wsi czasami wkraczała tam niemiecka policja Kripo, Kriminalpolizei. Oni robili dokumentację fotograficzną i spisywali. Mamy dostęp do tych dokumentów? Część tak. W Parośli, to jest ta pierwsza zbrodnia, to był oddział, którym dowodził niejaki Dowbeszka Koropka. On zresztą potem został zabity przez akowców w walkach, w potyczce. Tak? Dowbeszka Koropka ze swoimi ludźmi wymordowali wieś. Znamy nazwiska tych osób, które tam zginęły. Najmłodszy Polak, który został zabity, miał 8 miesięcy czy 9 miesięcy, został przybity bagnetem do ściany i w usta włożono mu ogórek kiszony. I to jest opis zbrodni, która znajduje się w dokumentach
Niemców, którzy... Bezstronnych, bo jednak, znaczy o tyle bezstronnych, że żadna ze stron tego nie dokumentowała. Żadna ze stron, tak. No to nabijanie dzieci na ogrodzenie to prawdopodobnie akurat nie miało miejsca, tylko to z okresu międzywojennego jedna z pań, która była chora psychicznie, prawdopodobnie tak potraktowała swoje dzieci i to nie ma nic wspólnego z samą zbrodnią, ale oczywiście ta zbrodnia ma znamiona bestialstwa, tak. Pytanie, czy oni aż tak bardzo nienawidzili Polaków i czy mieli do tego powody, żeby aż tak bardzo nienawidzić, bo są nacje, które się nie lubią, ale... Ja myślę, że różne rzeczy wchodziły w grę, również ten motyw finansowy, grabieżczy po prostu. Możliwe, że tak. Jakby tutaj my nie będziemy w stanie tego rozsądzić. Ja myślę, że to nie jest celem. To nie jest celem, bo my już nie ukaramy tych osób, które dokonały zbrodni. One nie pójdą do więzienia. Te osoby możemy jedynie napiętnować w taki sposób, że będziemy w stanie wskazać. Oni nie są bohaterami. Ale też chyba chodzi o to, żeby wyciągać wnioski z pewnych wydarzeń historycznych i mówić o tym po to, żeby to nigdy więcej się nie powtórzyło. Dokładnie po to tak. trzymamy Muzeum w Auschwitz. Tak. I wiele innych miejsc. Zobacz, Jacku, w bardzo podobnym czasie mieliśmy zbrodnię w Michniowie. Zobacz, to jest zbrodnia, która jest mniej więcej w tym samym czasie, kiedy rozgrywają się sceny na Wołyniu. To jest ten sam czas. To powiedzmy może, bo niekoniecznie wszyscy widzowie będą nie wiedzieć. wszyscy wiedzą. Michniów, wieś, która została spacyfikowana przez niemiecką żandarmerię, policję niemiecką w roku 1943 jako odwet za pomoc oddziałom partyzanckim, zgrupowaniu Jana Piwnika Ponurego, a później Polacy w odwecie wysadzili niemiecki pociąg z transportem wojskowym i napisali, że jest to zemsta za Michniów. No to Niemcy wrócili na drugi dzień i dorżnęli resztę wsi. Jest tam teraz w tym momencie Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej, tak? No ale te wsie na Wołyniu to też były wsie polskie. Tylko tyle, że sprawca był inny. Tamci byli w niemieckich mundurach, ci byli... Aczkolwiek coraz częściej się dowiadujemy, że to nie byli Niemcy, tylko naziści. I też jest próba relatywizacji tego wszystkiego, co się wydarzyło. Dlatego mówię, wielu osobom zależy na tym, żeby to rozmywać. Ale też pamiętajmy o tym, że nie ma złych narodów. Nie ma złych narodów. Niemcy też mogli być przyzwoitymi ludźmi. Tak? To wcale nie oznacza, że każdy Ukrainiec jest banderowcem. Tak? To, no, mówiliśmy o sprawiedliwych choćby przed chwilą. Mówiliśmy o sprawiedliwych. Mało tego, nawet współcześnie to jest jakby pod rozwagę. Nie trzeba nikogo przekonywać, po prostu trzeba go zostawić z tym. Jakiś czas temu oglądałem taki film dokumentalny o rodzinie Ulmów. I okazało się, że córka jednego ze sprawców przysłała dokumenty, później pracownik IPN-u dotarł do niej i co zrobił? Wysłuchał jej opowieści, a potem zostawił ją z kopertą. Prawdą o jej ojcu. Kim był jej ojciec? Co zrobił? To była Niemka, tak? To była Niemka. To była Niemka. Jej ojciec był później po wojnie szanowanym policjantem i ona była dumna ze swojego ojca, a potem się okazało, ona dopiero poznała prawdę. Często to tylko prawda jest ciekawa. I czasami taki moment zderzenia z prawdą jest bolesny, bo to jest bardzo trudne poznać prawdę. Prawda boli. Prawda jest piękna, ale prawda boli. Tak? I to też nie jest tak, że wszystkie narody dookoła są złe, Polacy są zawsze święci. Nie. Konrad, zrobiłeś film o wyklętym, tak? Wyklętych. Kto tych wyklętych katował i zabijał? Przecież tam byli też i Polacy, tak? To byli ludzie, którzy byli polskiej narodowości, tak? Trzeba potrafić zrobić czasami rozrachunek. My też mamy trudną historię i to, że w Polsce był komunizm, on był przywiesiony na bagnetach ze wschodu
ale jednak ktoś musiał współpracować z tymi komunistami ze wschodu. I tak było. I tak było. I tutaj to jest bardzo trudne. To prawda, ale jednak mam stanąć- poczucie, że jest duża różnica pomiędzy nawet wyrywaniem paznokci żołnierzowi w celu przesłuchania, a ucięcia głowy dziecku, czy zabójstwa dziecka młotkiem. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Ale tak jak mówię, to są wszystko bardzo trudne tematy w historii. I od tematów trudnych wiele osób ucieka, bo przecież można zająć się tematami No właśnie, więc łatwymi. życzmy sobie tego, żeby prawda ujrzało światło dzienne. Na nas, jako na obywatelach polskich, spoczywa obowiązek pamięci o poległych, troski o to, żeby ustalić wszystkie fakty, żeby, jak wspomniałeś wcześniej, należycie ich pogrzebać. I również troski o to, żeby to się nigdy w przeszłości nie powtórzyło. Tak? Zgadzacie się z tym? Naturalnie, no, ale żeby to się nie powtórzyło, to trzeba rozmawiać o tych rzeczach i pokazywać je kolejnemu pokoleniu w takiej prewencyjnym charakterze, żeby po prostu mieli świadomość tego, do czego prowadzą takie rzeczy. No, jak nie będzie na ten temat opracowań, filmów, czy też dokumentów. Muzeów, no zobaczcie, nie ma muzeów przecież tej zbrodni. Jest dopiero pierwszy przebiśnieg w postaci pomnika w Domostrawie, który notabene powstał z inicjatywy oddolnej, społecznej. A dzisiaj... Nie bez problemów. Oczywiście. I te, co ciekawe, osoby, które robiły te problemy jeszcze rok temu, które deklarowały się jako osoby przeciwne tej inicjatywie, dzisiaj zmieniły optykę i już nagle ten pomnik jest ok i chcą, nawet niektórzy się wybierają z tego, co zapowiadają, aby w tych uroczystościach w Domostrawie brać udział. No, polityka często opiera się na hipokryzji, prawda, to wiemy i tych hipokrytów mamy w naszej polityce wielu. No ale trzeba też umieć to oddzielić, prawda, żeby patrzeć tym ludziom, którzy dzisiaj mówią, zmieniają swoje patrzenie na te sprawy, jak zachowywali się wcześniej. Bo teraz, kiedy ten temat robi się, może to jest złe słowo, ale jakieś trendy, czy też modny, to wielu dzisiaj chce się podpiąć pod ten nurt, który zaczyna o tym mówić i płynąć z tym nurtem. Zbić kapitał polityczny. Tak, zbić kapitał polityczny, a jeszcze jakiś czas temu zupełnie mówili co innego, a osoby, które się starały o powstawanie tego pomnika, były przez tamtych właśnie stygmatyzowane wręcz, prawda? No i to trzeba pamiętać. Ta inicjatywa w Domostrawie to jest zasługa kilku odważnych osób. I to oni, dzięki ich uporowi i takiemu wręcz no, niezwykłemu samozaparciu zawdzięcza się ten pomnik. Ja przypomnę, że jedną z propozycji, żeby ten pomnik powstał, było Kielce. I władze Kielc odmówiły tutaj lokalizacji tego pomnika, więc tak naprawdę no, patrzmy na to też, co robią To mamy pomnik World Trade Center w Kielcach. Prawda? No i inne pomniki, które mogą świadczyć o jakimś, że pewne tematy są mniej ważne, drugie są bardziej ważne, ale pamiętajmy i patrzmy na tych ludzi, którzy są u sterów, co robią, jak robią, co celebrują. Historia pomnika w Domostrawie też jest arcyciekawa i też kiedyś chciałbym nakręcić o niej odcinek. Warto. Dobrze. Bardzo Wam dziękuję za tą wizytę, za tą rozmowę. Myślę, że warto zakończyć czymś takim, że to, co powiedziałeś, Tomku, tylko prawda jest ciekawa. Dążmy do tej prawdy, ujawniajmy tą prawdę, pamiętajmy to, co się działo, zróbmy wszystko, aby to się nigdy więcej nie powtórzyło. Nie chciałbym, żeby teraz ten odcinek miał jakiś wydźwięk antyukraiński, nawoływania do jakiejś wendetty, riposty, wyrównywania rachunków i tak dalej, bo też od tego jestem daleki. Natomiast chodzi o to, żeby przywrócić ludziom pamięć, godnie ich pochować i wyciągnąć wnioski z tego, co było. Zgadzacie się? Bardzo Wam dziękuję.